Cześć, dzień dobry ze Szczecina tym razem. Przyjechałem na zawody Grand Prix Polski i chciałem przygotować materiał z takich zawodów. Chciałem zaprezentować Wam od kuchni, jak wyglądają takie zawody, co tutaj się dzieje. Dzisiaj jest pierwszy dzień, dla mnie nietypowy, bo ja zawsze na takie zawody przyjeżdżałem w czwartek i od czwartkowego treningu rozpoczynałem przygotowania do zawodów. Natomiast dzisiaj jest o tyle nietypowo, że jestem już w środę, to znaczy przyjechałem jeszcze wczoraj wieczorem, przespałem się w hotelu i od środy rana jestem nad wodą, bo dzisiaj z Michałem nagrywamy film na kanał Preston Innovations Polska, więc ten film będziecie też, myślę, że on już jest gdzieś tam dostępny na kanale Preston Innovations Polska na YouTube, więc go wypatrujcie. To będzie film z tego treningu i jutro przygotowania przed samymi zawodami, czyli czwartek, piątek trening, sobota, niedziela zawody i mam nadzieję przygotować materiał od kuchni z tych zawodów i chciałbym Was nie zanudzić, więc nie przedłużam, zapraszam na film. Zobaczcie, to jest zapas mojej ochotki i jokersa na 5 dni łowienia. Także chyba mi powinno to wystarczyć. Otworzę może ochotkę, jak ona tam wygląda. Przeżyła podróż. Nie dzisiaj będę tego używał. No jest ok, potrzebuję wody troszkę. Pooddychać i będzie żyła. Dobra, jak tam z panem Jokersem? To miodzio. Super. To jest ochotka, która przeżyła długą podróż, a wcześniej też była w gazecie. Trzeba ją troszkę namoczyć. O, śmieją się do mnie. Dobra, odłożę kamerę i wleję im wodę. Czas rozpocząć dzień drugi treningu. Wczoraj były nagrania dla Prestona, więc za dużo nie nagrałem, ale dzisiaj może coś tam nagram w czasie wędkowania. Zobaczcie, na czerwone robaki mam trochę dendroben, a one ciągle szukają wyjścia. Skubane, no. Muszę je powydłubywać z tych wszystkich szczelin. O, tutaj też są oczywiście, no gdzieżby ich tu nie było. Zajmuję się robalami, ubieram się i może coś połowię. Cześć, drugiego dnia treningów, to jest czwartek. Nieoficjalny trening. Od 10 zaczyna się łowienie, więc ja już większość sprzętu mam przygotowane. Muszę jeszcze tylko coś na wstępne nęcenie przyszykować i zacznę łowić. Wybrałem dwie linie, jestem w sektorze B. Myślę, że gdzieś w środku, nie są stanowiska ponumerowane, myślę, że to jest gdzieś w środku sektora B. Wybrałem dwie linie, 35 metrów, to już jest za kantem, czy tam powiedzmy przy kancie. No i druga linia to jest około 25 metrów od brzegu. Tam jest takie miejsce, tutaj akurat ten sektor B jest dosyć długo płaski. I właśnie za tym 25 następuje ten gwałtowny spad dalej, więc ja przed tym spadem wybrałem drugie miejsce i zobaczę, co tu będzie. Spodziewam się, że płycej będą płocie, głębiej i krąpie. I będę oceniał, co się bardziej opłaca łowić. Koszyczki do łowienia, kairzy zabudowane od 40 do nawet 60 gramów. Mam też parę open windowów zabudowanych. Też będę chciał spróbować te koszyczki. No i tu moje przynęty. Pinki, białe robaki, ochotka. Stanowisko mam ustawione w wodzie, bez platformy. Ta platforma dzisiaj jest niepotrzebna. Akurat dosyć długie te przednie nogi, już te tylne i środkowe są w porządku, więc tak wygląda to miejsce, w którym teraz będę łowił. Zobaczcie, to jest Krzysiek. Cześć. Mój wędkarski kompan. Znamy się od wielu, wielu lat. Razem jeździliśmy na spławik. Krzysio bardzo wiele razy mi pomagał.
a teraz razem współpracujemy ze sobą podczas zawodów federowych. Tutaj nie ma klasyfikacji drużynowej, ale powiedzmy stworzyliśmy taką małą kobyłkowską ekipę. No i razem się dzielimy spostrzeżeniami, trenujemy razem i wspólnie ustalamy taktykę na zawody. Zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę Wam trochę brzegu tutaj. Już to jest inaczej, jak było wczoraj. Więcej aut, zawodnicy już stoją na swoich stanowiskach. Większość już chyba łowi, co prawda od 10 jest trening, ale dzisiaj jest taki nieoficjalny trening, więc większość już zaczęła łowić. Przejadę na drugą stronę. Tam trochę mniej wędkarzy widać, bo jest zakręt, ale tam, uwierzcie mi, też są wędkarze. Ja mniej więcej jestem w połowie zawodów. Myślę, że to jest połowa sektora B. Jest sektor A, B i C, a to jest połowa sektora B, więc jeszcze tam drugie tyle jest zawodników. 67, Krzysiu, mówiłeś, 67 będzie? 67 osób, no. 67 osób będzie startować w zawodach. Zobaczcie, my jeszcze mamy chwilę, więc co? Kawka, ciacho jakieś, tak, śniadanko, ja bananki. Podobno przynoszą nieszczęście, ale ja nigdy o tym nie słyszałem i u mnie to nie działa. Także napychamy brzuchy jeszcze przed łowieniem i do usłyszenia wkrótce. Dobra, u mnie jest za 10:10, więc czas na nęcenie. Tutaj zmienia się uciąg, jak gruntowałem stanowisko, szukałem miejsca do łowienia. To według mnie taki koszyczek 50-gramowy był, no taki na styku powiedzmy. 40 była według mnie za lekka, ale 50 była ok. Więc takim też koszyczkiem sobie nęcę to stanowisko, ale ciekawe, czy ten uciąg nie będzie się zmieniał. Bo jest dosyć duży stan wody, podobno. Ta woda jest tutaj przytrzymana przez Bałtyk, bo wiatr wiał w stronę lądu, więc troszkę tutaj tej słonej wody weszło, zrobiła się cofka. No jak się zrobiła cofka, woda się podniosła i tam woda jest trzymana przez Bałtyk. Podobno jak później wiatr ustanie, no to ta cała woda będzie musiała spłynąć, wtedy się zrobi najprawdopodobniej mocniejszy uciąg. Ciekawe, kiedy to nastąpi, czy to... Nigdy takiego czegoś nie widziałem, bo nie łowię w takich przymorskich wodach. Ciekawy jestem, czy to następuje, nie wiem, w ciągu 2 godzin, czy ta woda schodzi kilkanaście godzin, czy może kilka dni. I jak duży może być ten uciąg? Na razie mam rozstawione wędki 3,60 do 60 gramów Supera X. Na siłę jeszcze obsłużę nimi koszyk 70-gramowy. Łowię 35 metrów od brzegu, więc pewnie dam radę, ale już powyżej tego, albo nawet niechętnie te 70 gramów bym wziął, to mam też Ascensiony 3,80 do 80. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająco wędzisko na tą wodę tutaj. Wczoraj ten uciąg był podobny, mam wrażenie. Ciekawe, czy taka duża liczba ryb, jaka tutaj jest teraz, utrzyma się. Czy nastąpi jakaś zmiana przez to, że na przykład wędkarze nęcą, to nie wiem, pojawi się więcej leszczy. Tutaj też występują rozpióry. Czy przypływają rozpióry, czy może te rozpióry się ruszą? Ciekawy jestem. Myślę, że mogą być ciekawe zawody. Trzeba będzie dopasowywać się do tego, co akurat danego dnia i na danym stanowisku się dzieje. Teraz wiatr się zrobił taki wzdłuż Odry. Zrobiło się chłodno, rano było ciepło, tak nawet się zastanawiałem, czy trochę nie za ciepło się ubrałem. Ale chyba nie, zaraz jeszcze kaptur będę zakładał, albo nawet sięgnę po jakąś zimową czapkę. Może komin na szyję, no bo się robi chłodno, jak to nie przestanie, to trzeba będzie się zabezpieczyć przed tym chłodem. Dobra, dalsza linia jest już zanęcona. Podam zanętę na tą bliższą linię. Tutaj jest, myślę, między 3 a 4 metry głębokości. Tam dalej już będzie ponad 6, czy około 6.
rzadko łowię w tak głębokich łowiskach, więc jakieś tam nowe doświadczenie dla mnie. Nauka, jak ten koszyczek trzeba ścisnąć, żeby zawartość w całości dotarła do dna, żeby tam nie smurzyło nic po drodze. Tak sobie myślę, że to w dzisiejszych warunkach to nie byłoby dobre, ale czy tak rzeczywiście jest, to zobaczę. Tutaj na tej płytszej wodzie ten uciąg jest zdecydowanie mniejszy. Niby 10 metrów różnicy, ale to dwa różne łowiska. Zarówno jeśli chodzi o głębokość, jak i o uciąg. Dlatego też mam takie podejrzenie, że tu będzie zupełnie inny rybostan niż tam na tej dalszej linii. Wczoraj tak mi się wydawało. Łowiłem też na bliższej linii około 22 metra i 35 metrów, to tam dalej była przewaga krąpi zdecydowana. Natomiast tu bliżej było więcej płoci. Chociaż też między tymi płociami niestety trafiały się małe okonki. To na pewno nie jest ryba pożądana, wprost przeciwnie. Więc coś tam im nie pasowało innym rybom, a pasowało okoniom. Więc takiego czegoś trzeba unikać na zawodach. To nie są ryby pożądane akurat tutaj na tym łowisku. Przynajmniej tak to wygląda na tę chwilę. Pogoda się tutaj strasznie zmienia, bo wczoraj było dosyć chłodno. Momentami deszczowo, wieczorem zaczął deszcz padać. Ale jeszcze nie było tragedii. Powiedzmy około od 5 do 10 stopni było w dzień. W nocy chyba też nie było chłodniej. Natomiast mieliśmy sygnały od znajomych, że już 150 km stąd padał śnieg. Więc całe szczęście tutaj taki jeszcze, myślę, ten ostatni podmuch zimy nie przyszedł. Nie dotarł na zachód Polski, ale na Pomorzu. Na wschód od Szczecina no był śnieg, drogi śliskie. Więc taka ciekawostka w kwietniu. No dobra, to był ostatni koszyk. Więc mogę wreszcie zacząć wędkować. Branie od razu w pierwszym zarzucie. Ciekawe, czy tak będzie cały czas. Pięknie walczy, ładna ryba jest. Płoć to jest właśnie ten rejon, co tutaj miejscowi mówili, że właśnie tutaj sektor B jest płciowy. Ojejku. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jak będą regularnie takie płotki brały, będzie super. Drugi zarzut i od razu ryba po prostu. Teraz to jest jakieś niesamowite to łowienie. Tamta już nie jest tak duża jak poprzednia. Ale zacięta to się liczy. Krąpik. To myślę, że będą takie zawody, przynajmniej na razie tak to wygląda. Dla tych wędkarzy, którzy się najlepiej dopasowują do łowiska. Będzie polegać to na tym, że no wygra ten oczywiście, no, kto sprawniej łowi i tak dalej, ale myślę, że kluczem tutaj będzie, żeby dopasować sprzęt, nęcenie, przynętę, cały zestaw do tego, żeby za każdym razem wyciągać zestaw z rybą na końcu, żeby nie było pustych przylotów. Albo żeby tych przylotów było jak najmniej. Trochę czasu mnie nie było. Jest prawie 14, więc już tak większa część treningu minęła. Nie jestem do końca z siebie zadowolony, bo tak troszkę cały czas szukam sposobu na te ryby, ale też próbuję dopasować haczyk. Wcześniej łowiłem haczykiem N20. Nie do końca byłem z tego powodu zadowolony. Teraz zmieniłem na N30 i mam wrażenie, że ten model, ten kształt haczyka jest lepszy. Przynajmniej na ten moment. Brań jest zdecydowanie mniej jak wczoraj było. Początek był dobry, później się zrobiła cisza, więc tam, nie wiem, przesiedziałem pewnie ze 40 minut na tej dalszej linii i przeszedłem na tą bliższą linię. Większość czasu dzisiaj poświęciłem na tą bliższą linię,
Były tam płocie, krąpie, trochę okoni też się trafiło, ze 3 chyba czy 4 jazgarzyki, więc mieszane ryby. Ale już ta krótsza linia taka się zrobiła słaba, nie mogłem tam złowić ryby, więc z powrotem wróciłem do dalszej linii. Musiałem troszkę odbudować to stanowisko, czyli pierwsze parę zarzutów większym koszyczkiem, żeby cokolwiek złowić. No ale teraz wydaje mi się, że są brania, ale kurczę, znowu nie mogę tych ryb zaciąć, więc nie wiem, czy to przypływają malutkie jakieś te rybki, bo jak większe ryby mocno sygnalizują swoją obecność i są pewnie zacięte, natomiast zdarzają się takie momenty, tak jak teraz chyba ze 3 zarzuty miałem na pusto, pomimo tego, że była sygnalizacja, robaki były obgryzione, nie wiem dlaczego nie zaciąłem tej ryby. Więc jak widać, to dopasowanie się do brań nie jest takie łatwe, przynajmniej dla mnie. Dużo czasu to zajmuje. O, teraz byłem skuteczny. Najpierw było jedno stuknięcie, już chciałem wyciągać zestaw, ale ryba ponowiła. I coś mam. Myślę, że to będzie jakiś krąpik, bo one ostatnio tutaj były w łowisku. Co to będzie? Jest chyba jakaś nieduża rybka. Chociaż mam nadzieję, że coś mamy, że to nie jest masa samego koszyczka. No jest, coś tam się szarpie na końcu. Krąpik. To są trudne ryby do zacięcia. Jeszcze tej wielkości krąb to jest w miarę ok. Gorsze są te malutkie krąpiki. Kolejny krąb, tym razem większa ryba. Patrząc na to, jakie tutaj ryby biorą, to takie krąpie to jest pożądana zdobycz. To jest właśnie to, co dobrze by było, żeby brało. Dobra wielkość, one już pewnie biorą. Łatwiej jest je zaciąć. No i oczywiście, jak to się mówi, robią też wagę. Na wczorajszym treningu złowiłem prawie 7 kg ryb. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda pobić tą wagę. Wczoraj jeszcze była kamera Preston Innovations, więc to łowienie było trochę trudniejsze. No ale dzisiaj chyba przez to, że jest presja większa, no to aż tyle tych ryb nie ma. Przynajmniej u mnie, bo zdaję sobie sprawę, że ja tutaj w tym momencie najlepiej nie łowię. Jak obserwuję wędkarzy, to na pewno są tacy, którzy lepiej to ode mnie robią. Więc jeszcze muszę popracować nad tym, żeby na sobotę lepiej łowić. No i był moment taki fajny, kilka brań z rzędu. Już tak wydawało mi się, że jest super, a tutaj się nagle zrobiła cisza. Nie ma brania, więc zbyt długo nie będę czekał, bo to nieraz może być tak, że podczas opadu gdzieś jakaś rybka obgryzła przynętę i stoję i czekam, a tam naprawdę, tak naprawdę tam już na haczyku nie ma co zjeść. Więc jeszcze chwila, nic nie będzie, zwijam zestaw. O, coś jest, tylko nie wiem, nie było sygnalizacji, nie wiem, czy ja coś na dnie zahaczyłem. Coś holuje. Co to będzie? Na razie się nie szarpnęło. O, niespodzianka. No to też nie jest pożądane w stanowisku. Pierwszy raz mi się takie coś dzisiaj trafiło, więc mam nadzieję, że zbyt wiele tych muszli tam nie ma. Trafiają się takie przestoje, to jest też ciekawe dla mnie. Na razie nie potrafię rozgryźć, o co tutaj chodzi. Jest kilka ryb z rzędu i nagle robi się cisza. I tak jak rozmawiałem z Krzysiem, Krzysiu mówi, że też miał takie momenty. Obserwuję też kolegę po prawej stronie, który bardzo dobrze łowi.
też właśnie zauważyłem, że miewał jakieś takie momenty. Może nie tak często jak ja, ale też takie coś się zdarza, więc nie wiem, czy tutaj jakiś drapieżnik w to łowisko przypływa i te ryby goni, czy nie wiem, czy jakieś większe ryby przypływają, no ale to by było branie. Ani ja, ani nikt z moich sąsiadów, czy tam z wędkarzy w zasięgu mojego wzroku nie złowił żadnej większej ryby. No była dłuższa cisza, ale wreszcie coś wzięło. Nie wiem, co to się dzieje. Na razie jeszcze mi też brakuje takiego dopasowania, żeby sobie, jak to się tak ładnie nazywa, ustawić te większe ryby. No bo widzieliście tamten krąpik, ale teraz wziął znowu mały. Nie wiem, czy jest na to klucz. Nieraz się po prostu takiego klucza nie da znaleźć. I trzeba łowić to, co jest w stanowisku. Ale nieraz się udaje wyselekcjonować troszkę większe ryby. Dobra, nie było od razu w czasie opadania. Ciekawe, co to za ryba będzie. Często podczas takiego opadania to właśnie płotki biorą. Wcale się nie dziwię, jak to będzie jakaś płoteczka. Nie, to krąb. No ale to już jest taki, powiedziałbym, no nie z najwyższej półki, ale już taki w porządku. Piękne branie, teraz mocne, wyraźne. Także może przeczekałem chwilę, ten słabszy moment i znowu będą ryby. Teraz nie jest źle ze skutecznością. Być może trafiłem wreszcie na model haczyka, który tutaj pozwoli mi skutecznie łowić. O, piękny krąb, dlatego takie branie wyraźne było. Dobra, Krzysia, ryby zważone 9200 z wiaderkiem. Zaraz zważymy, ile to wiaderko waży, Krzychu. Można je wypuszczać. Wypuszczamy ryby. Nie mogą w to uwierzyć. Dobra robota, Krzysiu. Chodź, zważymy moje. 7700, 7800, tak skacze, 7800. One się zatrzymały. 7750. Ja zważyłem wiaderko 950. 950, czyli niecałe, bez 200 gramów, tak? 7 kg, 6800. To są moje rybki dzisiejszego treningu. 6800 po odjęciu wagi. Jeszcze nie wrzucałem małych okonków, jazgarków. Jeden okonek został w siatce, więc myślę, że pod 7 kg było. Krzysio miał 8300. Więc znaczna różnica. Ale jest jakiś tam troszkę spostrzeżeń na kolejne dni. Zobaczcie, szykowanie przyponów w ciasnym pokoju. Nie wiem, czy to widać. Trochę coś tam widać. O, tu ładne rzeczy widać. Jejku, ktoś nam butelkę podrzucił. Jakieś brudne rzeczy. Dobra. Do brzegu. Z treningu mi wynika, że dobry model haczyka to są haczyki M30. Więc mam tutaj spory zapas wszystkich rozmiarów i muszę sobie dowiązać, bo trochę mam dziury w tych haczykach. Zobaczcie, Krzychu też nie idzie spać. Nie, trzeba wiązać. Trzeba wiązać, musimy być gotowi na zawody. Zapas. Krzychu jest poukładany, zobaczcie jak elegancko tutaj. Takie kotwice w ogóle przygotował. Zobaczcie, jakie ma kotwice na te zawody. Krzysiu! To nie wolno na kotwicę, tu haczyki tylko. Co ty masz tutaj? Ja łowię Tutaj też masz kotwicę? Ja łowię na 2 haczyki. Nawieszanego. Jak śledzie. Krzysio idzie w dublety. Zobaczcie, jak ma przygotowane tutaj pudełeczko Ja z przyponami. na dublety. Proszę. Ciekawe, kto taki cień daje. Pewnie ja. O, dobra. Wyłączyłem lampkę swoją. Halo, widać mnie? To ja górnik. To ja górnik. Niemiecki górnik.
Dobra, tak trochę wezmę to światełko na bok. Zobaczcie, jakie warunki w hotelu, żeby zawiązać haczyk. Muszę mieć latareczkę czołową, okularki, ale dzięki temu mogę w miarę sprawnie te haczyki tutaj wiązać. O, i haczyk gotowy. Jeszcze tylko muszę odmierzyć metr długości, bo takie przypony zawiązuję. U mnie metr, moja miara metra to jest wyciągnięta ręka dotąd. O tak o. Szybka pętelka. I przypon gotowy. Jeszcze tylko go nawinę na krążki. Przypony przechowuję na takich krążeczkach. Zawsze mam metrowe przypony. W czasie łowienia mogę go zawsze skrócić. Na bocznej tatce mam miarkę, więc przykładam przypon do miarki i skracam na tyle, na ile mi jest potrzebny. Na tyle, ile potrzebuję. Pamiętnik ze Szczecina, dzień 3. Dzisiaj jest znacznie lepsza pogoda, przynajmniej jest cieplej. W nocy przeszedł jakiś front, troszkę padało. Nad ranem jeszcze coś tam kropiło, ale teraz już jest fajnie. Więc już nie mam na sobie bielizny termicznej, tylko zwykłe dresy. Jedynie wiatr taki czasami się nasila, więc jest nieprzyjemnie. Natomiast mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj jest trening oficjalny, piątek. Mam stanowisko 49, to jest sektor C, nie wiem, jakieś 5. stanowisko, mniej więcej 5. stanowisko w sektorze C. To jest bardzo blisko tego miejsca, co łowiłem pierwszego dnia w środę, jak robiliśmy film dla Prestona. Stałem tam chyba ze 4 miejsca w tamtą stronę, w górę rzeki. Pokażę Wam, jak wygląda tutaj stanowisko i okolica, i zabieram się do nęcenia, bo zaraz będzie sygnał, myślę, że za 2 minuty. Tak wygląda moje stanowisko. Bardzo głęboko nie wchodziłem. Tutaj po lewej stronie jest Marek, bardzo sympatyczny zawodnik. Więc sąsiadów mam dzisiaj świetnych. Z drugiej strony jest Michał, może też go tam zza drzewa przyczaję. Nie wiem, czy Michał jest u siebie na stanowisku, czy nie, ale pokażę Wam. Tam jego stanowisko. Nie ma Michała, pewnie poszedł na pogaduchy, no bo parę minut jeszcze jest. Spóźni się. O, idzie Michał. Dobra, tam dalej jest Wojtek, tam dalej nie wiem, kto jest. Więc tak to wygląda. Zamontuję kamerę na statywie i idę, przygotuję mieszankę do nęcenia. Prawie 2 godziny treningu minęły. Mam niewiele ponad 20 rybek i tak. To nie jest na pewno dobre łowienie tutaj, tak jak patrzę. Obaj sąsiedzi mają więcej. Z lewej strony Marek to w ogóle ma, myślę, że za 2 razy tyle ryb co ja. Poniżej Michał ma niewiele więcej, no ale zawsze troszkę. Mam parę leszczy, więc te leszcze mogą tam tą niewielką stratę zniwelować. Natomiast no to nie zmienia to faktu, że coś jest nie tak. Cały czas pracuję, cały czas szukam tutaj jakiegoś złotego środka. Trafiają się takie ładne krąpie. Tak jak mówię, mam 4 też leszcze. Więc takie rybki na pewno
z większą średnią. Wiatr się jeszcze nasilił, zrobiło się bardzo zimno, taki skostniały już jestem. Kurczę, miało być dzisiaj z 15 czy 17 stopni. Nie wiem, jaka jest temperatura odczuwalna, ale na pewno nie tyle. Na skuteczność zacięć jakoś bardzo narzekać nie mogę, bo nie jest ona niska, ta skuteczność, więc to tutaj nie narzekam. Natomiast brania są dużo rzadsze niż były wczoraj, czy przedwczoraj. Dłużej trzeba czekać na branie. Nawet już odkładam wędkę na tą boczną podpórkę, bo jak już mam branie, to przeważnie udaje się tą rybę wyciągnąć. A dzięki temu wędzisko jest stabilne. Chociaż stabilne, trudno powiedzieć, bo ten wiatr to tak tarmosi tą szczytówką. No w każdym bądź razie brania widzę. Jak coś tam się zadzieje, to widać. Słońce mi się schowało za tym drzewem, więc myślę, że dlatego tak odczuwam teraz większy chłód niż wcześniej. Jest następna rybka. Teraz to łowienie jest w miarę dobre, bo dosyć często są brania. O! Zobaczcie, pokażę Wam ciekawą rybę. Większość Polski, myślę, czy większość wędkarzy nie zna tej ryby. Jak to pokazać? Zobaczcie, to jest rozpiór. Bardzo długa ta brzuszna płetwa. Ciekawa linia boczna. Duże oko. To jest ryba chyba, która ma wymiar 25 cm, więc od razu ją wypuszczam. Niestety się nie liczy. Ale piękne branie. To co wspomniałem, że jak już są brania, to teraz już skuteczność jest dobra. Tylko teraz problemem jest, żeby te brania mieć. To jest... O, chyba mam nawet leszcza teraz. Tak mi się wydaje. Albo jakąś większą rybkę. Nie, może nie będzie. Zobaczcie, co to będzie. Wydaje się większa, chociaż tak teraz tu słabo walczy. Ale wydaje się, że masa jest ryby duża. Zobaczcie, co to będzie za ryba. O, następny ten wariat. Ale ten chyba ma wymiar. Dobra, wypiął się w podbieraku. Następny rozpiór. Centymetrowa ryba, więc do siatki. Jest kolejna ryba, więc teraz to jest świetne łowienie. Jakby tak było, to na zawodach bym na pewno nie narzekał. Tym razem krąb. Trening już się zakończył. Niedawno był sygnał. Czy niedawno? No, 20 minut temu był sygnał kończący trening. Więc ja już się składam z tego wszystkiego. Zapomniałem sfilmować te ryby, co miałem. I zważyłem je i wypuściłem. Ale pewnie Michał, jak będzie montował, to gdzieś tam wstawi Wam tutaj zdjęcie z tymi moimi rybami. Miałem 66 ryb. 66 ryb i one ważyły z wiadrem ponad 10 kg. Wiadro 700 gramów. To przecież tak miałem 9300, 9400. Wynik niezły, tym bardziej, że początek miałem bardzo słaby. Świetną końcówkę. Także mam jakieś tam przemyślenia. Muszę to wszystko sobie w głowie teraz poukładać. Zbyt wiele szykowania na jutro nie mam, bo sprzęt mam ogarnięty. Może jakiś zestaw sobie jeden przerobię, tylko jedno wędzisko. Ale przypomnę, to wszystko już mam przygotowane, gotowe. Wczoraj trochę czasu na to poświęciłem. Zresztą pewnie widzieliście. No i co? No może jeszcze kilka ujęć z otwarcia.
No i przede mną pierwsza tura. Sprzęt zwinięty, auto spakowane, lecę na rozpoczęcie. Pewnie tam będzie obiad. Pokażę Wam, jak wygląda. Jak przy rejestracji tutaj na miejscu otrzymaliśmy jakiś pakiet startowy, ale otrzymaliśmy też karteczki na jedzenie. Śniadanie, tutaj później następne to jest chyba na następne śniadanie, ale tam jeszcze wcześniej ta zielona karteczka to jest obiad. Mam niestety tylko jedną rękę czynną, więc niestety nie będę mógł. A może. No to takie karteczki i z tym i na podstawie takiej karteczki wydają posiłek. Czwarty raz podchodzę. Czwarty raz? Dobra, to ja pierwszy sobie tylko tutaj. No, zobaczcie, jaka Micha tu na mnie czeka elegancko. Samotreściwe. Zestaw młodego zwycięzcy. Krzysiu, dobra? Dobra, słuchajcie, ja już nie nagrywam, bo też jestem głodny. Trochę wiatr wieje tak sobie do auta. Przycisnąłem nominację. Dostałem nominację do kadry sportowej PZW. Zarząd Główny powołał mnie na członka kadry PZW w dyscyplinie wędkarstwa federowego. I tak naprawdę nic więcej z tego nie wynika. No ale zobaczcie, jak wygląda życie na kwaterze przed pierwszą turą zawodów. Tutaj przy aucie przypuszczam ochotkę. Ogólnie jest wielki rozgardiaż. Zobaczcie, ilu tu zawodników jest. Przepakowywania sprzętu. Tam też jest ekipa. Każdy coś szykuje. Robaki, zanęty, sprzęt. Dzień na zawodach Grand Prix Polski zawsze się zaczyna po ciemku. Jest szykowanie do zawodów. Tam gdzieś w oddali ktoś sobie miesza zanętę. Ja muszę przynęty przygotować. Mam ze sobą latarkę czołową. Muszę tą ochotkę teraz zlać sobie na sitko. No i później jeszcze przepuścić do gazet. Resztę przynęt oraz zanętę chyba zrobię na łowisku. Tam będę miał dostęp do wody. Będzie wygodniej niż tutaj na tym ciasnym parkingu. Na przygotowania zanęty przyjechaliśmy nad wodę. Jak widzicie, trochę tutaj jest taki twórczy nieład. Tu mam już odmierzoną ochotkę i jokersa. Wrzucę to w pojemniki przed całą kontrolą. Tutaj mam kastery. Myślę, że bardzo ważna przynęta. Inne przynęty sobie przechodzą. Nie wiem, jak to światło ustawić, bo jeszcze się wspieram latarką czołową. Tutaj sobie pinki przechodzą przez sito. Białe robaki już przeszły. Kolorowe białe też już przeszły. Zanęta, glina. Trzeba przecierać. Tutaj u góry sędziowie bardzo mądrze umieścili numerki, nie przy stanowiskach, tylko tu, jak się jedzie samochodem. Więc każdy, kto jedzie samochodem, nie musi co chwila stawać, wyskakiwać z auta i się zastanawiać, które ma stanowisko, tylko po prostu parkuje auto przy swoim stanowisku. Świetna decyzja. Ja mam stanowisko 44. To jest przedostatnie stanowisko w sektorze B. Sobota, dzień próby. Pierwsza tura.
Wejście na stanowiska za niecałe 10 minut. Ja już mam sprzęt tutaj przygotowany. Robaki też już praktycznie poporcjowane, więc jestem gotowy na kontrolę. Wylosowałem stanowisko 44. To jest przedostatnie stanowisko w sektorze B. Na 45 się kończy sektor B. Co ciekawe, stanowisko 45 to jest to stanowisko, na którym trenowałem w środę. Więc na początku tego vloga siedziałem na tym miejscu. Oczywiście tam wielu rzeczy z tego łowienia nie będzie, no chyba że Michał coś tam dorzuci z filmu od Prestona, bo tu nagrywałem film dla Prestona i właśnie na tym stanowisku 45 siedziałem. Stanowisko było fajne, woda była dużo wyższa, wyższy poziom wody był, ale było bez zaczepów, były ryby, więc stanowisko w porządku. Ale rozmawiałem z moim sąsiadem tutaj, który na 43 stoi, no to mówi, że stał na tym stanowisku 43 przedwczoraj chyba. No niestety miał zaczepy, miał małże, które obcinały mu koszyczki, przypony, plecionkę, więc tak troszkę z sercem na ramieniu będę gruntował. Mam nadzieję, że na tym stanowisku, na którym ja jestem, już tych małż nie będzie. Zresztą tu mi Marek, wędkarz miejscowy, który świetnie zna to łowisko, właśnie mówił, że w tą stronę ode mnie jest wypłycenie, jest łacha, tak płytka część sektora B. Natomiast gdzieś tutaj właśnie w tym rejonie dno się obniża, więc jest jakiś spadek dna, to już nie jest taka płytka strefa, a tam w tamtą stronę już robi się głęboka strefa. Więc myślę, że te małże, które tutaj przeszkadzały, są na tym stoku wzdłuż nurtu. Mam nadzieję, że już wyjdę poza ten stok, a co będzie, to zobaczymy. Stanowisko już mam gotowe, tu wszystkie przynęty mam przygotowane. Zostało jeszcze 20 minut do nęcenia, więc sprawdzę, czy uciąg się nie zmienił. Nastąpiło to, co mówili tutaj miejscowi wędkarze, że jak się wiatr odwróci, to ta cofka już przestanie działać, czyli Bałtyk przestanie wstrzymywać odrę, wpychać tutaj słoną wodę, tylko ta woda zacznie spływać. Poziom wody spadł, nie wiem, z pół metra może. Wczoraj był wyraźny prąd, dzisiaj mam wrażenie, że jest troszkę mniejszy, chociaż stoję też na płytszym miejscu niż wczoraj. Ale odsłoniły się kamienie, tutaj się brzeg odsłonił. Dzięki temu możemy troszkę dalej wejść do wody, żeby tutaj na tym rancie stać, żeby nie było tak, że stoimy tam na suchym brzegu i przez 5 czy 6 metrów trzeba przetargać rybę po tych kamieniach i siatka w wodzie z rybami jest tak zanurzona, więc tutaj można było wejść trochę dalej do wody, żeby dobrze sobie skonfigurować swoje stanowisko. No nic, wygląda to wszystko dobrze. Koszyczek stoi stabilnie, nie przestawia go. W miarę regularnie są brania. Większość tych brań udaje mi się zaciąć, więc to jest dobre. Na razie jeszcze mogłaby średnia ryb się powiększyć, to by w ogóle było super. Jakbym miał większe te krąpie, to by było świetnie. No, ale nie narzekam, bo cały czas praktycznie wracam z rybą, co zarzut. Spudłowałem może ze 3 czy 4 zarzuty tylko. Więc skuteczność dobra, 10 ryb w siatce. Za bardzo nie wiem, jak sąsiedzi, bo się nie rozglądam, skupiam się na sobie, bo czuję, że to chyba jest dobre. No chyba, że ktoś ma większe ryby ode mnie, no to wtedy to moje łowienie nie będzie dobre. Ale jeszcze mam nadzieję, że te większe krąpie tutaj z biegiem czasu podpłyną. Może między nimi się trafi jakiś leszcz. Wczoraj jeden z kolegów, Mateusz, złowił na treningu leszcza 3,5 kg. Olbrzymia ryba. Więc to był chyba wczoraj najwyższy wynik Mateusza, bo miał oprócz tego jeszcze z 8 kg płotek i krąpik. Chyba głównie płotek i tego leszcza jednego, więc widziałem zdjęcie, jak mi pokazał. Słuchajcie, taka piękna ryba. Sprzęt mam gotowy. Jakby mi taki duży leszcz wziął, to bym nie narzekał. Chyba teraz spudłowałem branie niestety.
Te małe krąpie są na razie w łowisku, więc one są trudniejsze do zacięcia. Gdy wpłyną te większe, to już ta skuteczność zacięć jest naprawdę wysoka. No ale trzeba grzecznie czekać, aż przypłyną. Mam nadzieję, że to nastąpi. Dzień dobry. No malutkie te krąpiki. Kurczę, chyba na żadnym treningu takich małych krąpi nie łowiłem. Nie wiem, co tutaj się dzieje, że nie ma tych większych krąpi. Średnia wychodziła zawsze ponad 100 gramów. Wczoraj miałem średnią 140. A dzisiaj nie wiem, czy ze dwa takie ponad 100 gramów złowiłem, a mam ryb 11. Więc jak na razie poniżej tej średniej. Nie rozumiem. Pierwsze pół godziny 11 ryb to jest bardzo dobry wynik, myślę. 20 ryb na godzinę to oznacza 100 ryb na 5 godzin, jeśli taką średnią bym zachował. Teoretycznie jest to do zrobienia. Jeszcze jakby do tego doskoczyły większe ryby, to może naprawdę piękny wynik wykręcić. Nie trzymam wędziska na kolanie, pomimo tego, że biorą mnie duże ryby, ale to powoduje, że po pierwsze wędzisko jest bardzo stabilne, a po drugie, że nie działam jak rewolwerowiec. Jak miałem wędkę na kolanie, to miałem wrażenie, że troszkę za szybko zacinałem, a tutaj trzeba tej rybie dać szansę, żeby wzięła, więc dlatego mam taką lekką zwłokę i to mi pomaga być bardziej skutecznym, tak mi się wydaje. Ciekawy jestem tego sektora B, bo tutaj podobno to jest taki sektor płociowy, a wczoraj się też pokazały leszcze. Po lewej stronie tam są takie stanowiska, które przez długi tutaj odcinek są dosyć płytkie i podobno na tej płytkiej wodzie trzymają się płocie i podobno też wczoraj się leszcze pojawiły. Ja już mam ten głęboki odcinek, ta końcówka, myślę, że te parę ostatnich stanowisk to już ten głęboki odcinek jest. Ja tutaj postawiłem na krąpie. Oczywiście jak coś innego weźmie, to się nie będę obrażał, ale tak z myślą o krąpiach tutaj przychodziłem na to stanowisko. Jeszcze gruntowanie mnie w tym upewniło. Bliżej, łowię na 35 metrze, bliżej na 30 metrze miałem podobną głębokość, 8,5 sekundy, ciężarek 30-gramowy opadał. Tylko że tam miałem wrażenie, że są muszle, bo przeciągnąłem cięższym takim ciężarkiem 60-gramowym i ściągnąłem jakąś gałąź taką z muszlami, więc odsunąłem się od tego, żeby nie czepiać, tym bardziej, że sąsiad mi powiedział, że jak tu 2 dni temu łowił, to miał pełno muszli, które obcinały zestawy. Wolałem nie ryzykować. Odsunąłem się 5 metrów dalej.
Dobrze? To weź go na bok, rozciągnij sąsiadkę i po kolei idziesz. Chyba ci nie raz zaczęli Prawie 100 sztuk, no to kurde. No. Wandziu, pozwól. 11,90. 5. Chwila, nie wiem. Zostanie. 11,85. Zgadza się? Zgadza się. Ojejku, czuję się jak koń po westernie, trochę taki zmęczony. Nie udało mi się złowić 100 ryb, miałem 97. Początek miałem dobry, pierwsze 2,5 godziny 55 ryb. I od połowy tej trzeciej godziny i następną powiedzmy godzinę, trochę ponad, strasznie źle łowiłem, miałem bardzo słabą skuteczność, nie mogłem zaciąć ryb, kombinowałem i tak jakoś mi nie szło i później wpadłem na to, żeby może zmniejszyć przynętę. Do tej pory łowiłem albo na jednego, albo na 2 białe robaki i to była też najlepsza przynęta w ciągu 3 dni treningów. I spróbowałem łowić na pinki. Nagle się okazało, że te pinki to było super robota. Przestałem też opierać wędkę na Federarmie, czekać na takie pewne branie, tylko trzymałem już wędkę w ręku i jak rewolwerowiec strzelałem do wszystkiego, co się rusza. I to mi dało też bardzo dużo ryb. W ostatniej godzinie złowiłem, myślę, że około 30 ryb. Więc podgoniłem tą ostatnią godziną. Część ryb było fajnych. Wyniki 11,085, taką miałem wagę. To dało 3. miejsce w sektorze. Wygrał Kuba Szemraj. Gratulacje Kuba, ponad 13 kg, zasłużone zwycięstwo. Ja na czwartkowym treningu siedziałem koło Kuby. Bardzo dobrze łowił, dużo ryb łowił, więc pewnie tutaj nawet był moment taki, że coś nagrywałem i mówiłem, że koło mnie jest kolega, który dużo więcej ode mnie łowi. To był właśnie Kuba, który dzisiaj wygrał mój sektor. Drugi był Tomek Płocha. Tomku też gratulacje. Ponad 12 kg, ja miałem ponad 11. Później już było dosyć ciasno, bo tam ktoś jeszcze miał ponad 11 kg, 10,5 było, 10,400, więc tak zdaję sobie sprawę, że tą końcówką mocno się wywindowałem. Szkoda też z tych straconych 1,5 godziny, bo to też był taki moment, że można było myśleć i może z Kubą bym nie wygrał, ale z Tomkiem mógłbym jakąś tam walkę nawiązać, no ale to bym musiał łowić na 100%. Rzadko kiedy tak jest, że się uda utrzymać pełną koncentrację i dopasować się w chwilę przez 5 dni zawodów. Nie wiem jak Krzysio, co prawda napisał mi, że słabo, ale nie wiem co to znaczy dla niego słabo, więc tutaj trochę szkoda, że Krzychu nie powalczył, no, ale takie jest życie. Podobno on był w tej części sektora, gdzie tam były niskie wyniki, w drugiej części sektora były zdecydowanie lepsze wyniki. No, takie jest życie, takie jest wędkarstwo, szczególnie przy tak dużych sektorach, 22 osoby w sektorze, no to kawał brzegu, więc wiadomo, że te ryby nie są równo rozłożone. Ja jutro właśnie idę do sektora C, więc tam na pewno mi się przyda dobre losowanie. Dobra, zwijam ten mandżur, zaniosę to do samochodu, kurde, jestem zmęczony. Na obiadek, piwko, trzeba dzisiaj jeszcze zająć przynętami. Zestaw sobie tutaj zrobiłem na miejscu, więc tego już nie będę robił. Chillaucik i jutro niedzielna decydująca tura. Dobra, noc minęła spokojnie, nastał dzień 5 dla mnie w Szczecinie. To jest niedziela, decydująca druga tura zawodów. Jestem w sektorze C i wylosowałem stanowisko 59. Patrząc na wyniki dnia wczorajszego, to nie jest to najlepsza strefa. Tutaj słabe wyniki były. Nie wiem, czy na 58 nie był ktoś ostatni, na 59 też gdzieś bardzo daleko. Ogólnie tutaj była mowa, że raczej niskie numery w tym sektorze są dobre. Co prawda nie mam jednego z ostatnich numerów, jestem bliżej końca, ale też pomiędzy środkiem a końcem powiedzmy.
więc może jeszcze nie mam najgorzej. Ale to nie była dobra strefa, niskie numery były dobre. Małym pocieszeniem w tym wszystkim jest to, że tutaj na stanowisku 60, czyli jednym ode mnie w tą stronę, stał Zbyszek Kępiński, który jak na tą strefę zrobił świetny wynik, więc jest jakaś tam jakieś światełko w tunelu, że być może jest jakiś sposób na to, żeby te ryby tutaj skutecznie łowić. I z tego, co im mówił, to miał duże ryby. Duże ryby mu zrobiły wagę, więc fajnie by było łowić duże ryby, bo w pierwszej turze średnia 110 gramów, czy tam niewiele ponad 110 gramów, no to taka nie za mocna średnia. Na treningu tym ostatnim miałem 150 gramów, więc zdecydowanie lepsza średnia. Zresztą moi sąsiedzi w tej pierwszej turze też mieli lepszą średnią ryb. Nie wiem, z czego to do końca wynikało, ale no mam nadzieję, że tutaj te ryby będą większe. Zostało 6 minut do sygnału wejście na stanowisko. Ja już mam wszystko przygotowane. Nawet już mogłem ustawić kosz w wodzie. Takie może nie jest za wygodne stanowisko, bo mam taki duży jakiś taki ścięty konar w wodzie, to znaczy zostały korzenie i ten pieniek, który wystaje ponad powierzchnię ziemi, ale taki dosyć masywny za plecami. Tutaj, tak jak siedzę, to za sobą. Tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, miałem dosyć wygodne miejsce, no ale to jest zaraz linia kończąca stanowisko. Łowimy w rzece, więc chciałem się ustawić bliżej tej linii w górę rzeki, dlatego troszkę się wysunąłem za ten konar. Też musiałem uciekać, bo tutaj nad głową mam gałęzie, które zwisają i żeby nie zahaczać podczas zarzucania i nie mieć w głowie czegoś takiego, że za każdym zarzutem muszę się zastanawiać, czy o coś nie zahaczę, dlatego się troszkę odsunąłem. Ale myślę, że będzie w porządku. Czekam z niecierpliwością na ten dzień, bo lubię taką rywalizację. Jeszcze tutaj taki dodatkowy czynnik jest, że no chyba nie za dobrze wylosowałem, więc dodatkowa motywacja, żeby łowić jeszcze lepiej, żeby się dobrze skupić. No i mieć zabawę z tego wędkowania. Zawody się zakończyły. Przepraszam, nie nagrywałem nic w czasie łowienia, ale to był trudny dzień dla mnie. Jakoś od początku nie mogłem się wpasować w ryby. Miałem mnóstwo niezaciętych brań, więc łowiłem taki spięty. Starałem się wykorzystać każde drgnięcie, każdą tam sygnalizację. Nie jestem do końca z siebie zadowolony. Miałem momenty takie naprawdę na najwyższym poziomie, ale też były momenty bardzo dla mnie frustrujące, w których nie mogłem w ogóle zaciąć brania. Nie wiem, miałem sygnalizowane brania, ale tych ryb nie mogłem zaciąć. Złowiłem 8200 gramów z jakimś tam haczykiem, co dało 8. miejsce w sektorze. I dobrze, i niedobrze. No wczoraj z tego miejsca padła 18, więc 8 to jest na pewno lepsze miejsce niż 18. Natomiast zdaję sobie sprawę, że przy trochę lepszym łowieniu można było powalczyć o wyższe lokaty. No ale taki jest sport wędkarski, że się popełnia błędy i kto tych błędów mniej popełni, jest wyżej w sektorze. No, mnie akurat tych błędów się, myślę, przydarzyło zbyt wiele. Także nie jestem zadowolony do końca ze swojego występu, chociaż nie wyszło tak źle, bo zająłem 10. miejsce w generalce. Myślę, że to nie jest zła pozycja wyjściowa do całego cyklu Grand Prix Polski. 11 punktów, 3 i 8. No, w miarę przyzwoite punkty, trzeba powiedzieć. Jakby tak szło do końca roku, to kadrę mógłbym być spokojny. Muszę też się zastanowić na przyszłość, co robić lepiej, żeby tych takich niezaciętych brań było zdecydowanie mniej, żebym był bardziej skuteczny. No i tyle chyba z mojej strony. Zawody wygrał Grzegorz Majgier. Grzegorzu, bardzo serdecznie gratuluję. Świetny występ. 2 bardzo duże wyniki, więc pewne zwycięstwo. Grzesiek miał 3 punkty
w 2 turach, 1 i 2. Dzisiaj był ze mną w sektorze, wygrał sektor. Drugie miejsce zajął Tomasz Płocha. Nie widziałem, jak oni łowili, ale wydaje mi się, że mieli zupełnie inne koncepcje, inny plan na to łowienie. Grzesiek chyba łowił większe ryby, natomiast Tomek postawił na szybkościowe łowienie płotek, krąpików i innych rybek, które były blisko brzegu. Więc Tomku, chapeau bas. Bardzo dobry wynik. A 3. miejsce zajął Szczepan Czarnecki, z którym też dzisiaj rywalizowałem w sektorze. 2 stanowiska ode mnie stał Szczepan i też kilogram więcej miał ode mnie. Szczepan, gratulacje. Ojejku, to chyba pierwszy mój taki kilkudniowy vlog. Dajcie w komentarzach znać, jak wam się podoba taka forma filmu wędkarskiego. Mam nadzieję, że za bardzo was nie zanudziłem. Bardzo też dziękuję za miłe komentarze na Facebooku, na moim profilu Adam Niemiec Fishing, ale także na profilu Preston Innovations Polska. To jest budujące. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca tego filmu i do zobaczenia w następnym.